Cześć, z tej strony Szyszul. Witajcie w pierwszym pełnoprawnym odcinku na moim kanale. Otwiera on serię customów w kolejności chronologicznej. Postaram się zagrać we wszystkie, jakie istnieją. No, nie tylko postaram się, ale to zrobię, bo tak, bo sobie taki cel zrobiłam. To nie będzie tylko i wyłącznie zwykłe granie, żeby pokazać custom, ale będzie to zdobywanie perfektów tam, gdzie się da, tam, gdzie się nie da. Najwyżej wejdę gdzieś z kodem, żeby pokazać, że jest jakieś miejsce, tylko niedostępne dla zwykłych graczy. Będę też się starała powiedzieć jakieś ciekawostki, albo niezbyt ciekawe ciekawostki, cokolwiek, czego tak normalnie byście nie wiedzieli w momencie, kiedy tylko włączacie jeden z customów na liście. Używam Crazy Hooka, więc niestety nie wiem czemu nie pokaże wam się okienko, że wybieram sobie poziom. Tak dziwne, no jak zawsze, co Zax stworzy. Zaczynamy od Forest Escape od Mezzo. Został wydany 9 listopada 1997 roku. I nie jest taki zły, jakby się mogło wydawać po pierwszym wydanym poziomie. Ponieważ, no, nawet mamy dopasowane klocki, co jest dziwne, bo przecież wiele poziomów później będą niedopasowane. Nawet od tego samego autora. Więc cofnął się w rozwoju. No trudno, czasem tak bywa. Sam poziom jest bardzo krótki, łatwy. Nic się w nim nie dzieje za bardzo. I autor wydał jego 3 wersje. Więc teoretycznie Mezzo zrobił 9 poziomów, ale tak na dobrą sprawę tylko 7, no bo jednak 3 to jest jeden ten sam poziom. Na początku tutaj dostajemy już Catnipa, który jest tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że taki w grze istnieje, bo do niczego nam się nie przydaje, po prostu możemy sobie szybciej pobiegać, lepiej popsuć wrogów. I tutaj wam pokażę, trochę go zniszczę już, ale mamy napis Mezzo, czyli już pierwszy poziom i od razu autor stwierdził, że będzie fajnie zrobić jakiś kształt ze skarbów. Wybrał swój nick dla potomności. O, i tutaj się cofniemy, ponieważ ten poziom ma 2 ścieżki, którymi można pójść. Można się też cofnąć, potem niestety muszę z powrotem iść taką samą ścieżką. Właściwie chyba w tej wersji tu nawet nie ma skarbów, więc się mogłam nie cofać. Ale tak teraz się skapnęłam. Po zagraniu w niego jakieś 15 razy. Brawo ja. No trudno. To jeszcze jak już wam pokazuję i się tak kręcę, to tutaj w tę stronę są po prostu elewatorki. Tylko i wyłącznie elewatorki. Więc pozwolicie, że nie będę na górę, bo to bez sensu. Przynajmniej fajny tileset wybrał na swój pierwszy poziom. Nie jest to Laroka. Nie każdy zaczyna od Laroki. Właśnie taka ciekawostka. Laroka nie była pierwszym customem, tylko jednak to był Footpath. I tutaj, o czym się normalnie nie dowiemy, możemy sobie skręcić, ale ta amunicja i tak nam się do niczego za bardzo nie przydaje, ponieważ tu już mamy koniec poziomu, czyli klasyczne, stare, dobre spadanie do mety. A tak naprawdę nie. Tajemnicze spady w dół nie są fajne i mile widziane. Nie róbcie tego nigdy w swoich poziomach, proszę was. To jest najgorsze, co może się trafić na multiplayer. Naprawdę. Przechodzimy do drugiej wersji tego poziomu. Ona się różni tym,
że zostało rozbudowane drzewko w drodze na górze i na dole zostały dodane skarby, więc tym razem naprawdę jest sens tam iść, żeby mieć perfekt. Scallywag! Yes! Scallywag! Ale jakoś tak sobie upodobałam zaczynanie od góry i już ciężko mi się przestawić, więc tak idziemy. Wow, ten filmik trwa dopiero 5 minut z hakiem. Naprawdę tego tak nie czuć. A właśnie, widzieliście? Od poprzedniego razu w końcu ustawiłam sobie przycisk na strzelanie i mogę już strzelać. O! Jest super. Co prawda zmianę amunicji mam w dziwnym miejscu i jeszcze się do niej nie przyzwyczaiłam, więc na razie poużywam tylko pistoletu, ale ogólnie mogę wszystko. Chociaż triku z dynamitem pewnie i tak nie zrobię, bo nie jestem Arturem. Ale przyjmijmy, że mogę wszystko. Scallywag! I to jest właśnie tu dodane drzewko. Fajnie rozbudowało level. Oj, nie lubię takich lian, znaczy tych skarbów. Często spadam, bo tak naprawdę jestem słaba w tę grę. Ale trzeba gonić za marzeniami i nagrywać. Zwłaszcza, że przyjemnie mi się w to gra, więc... I przyjemnie mi się rozmawia do ściany. Excuse me. Weakling! Scallywag! Bardzo nie chciałam wziąć tej myszki. O, i tu mamy skarby też dodane. Scallywag! Excuse me. Jak ja ogrywam wszystkim. Aha, i mam amunicję i co z tego? Excuse me. Jak widzicie, dołem się tu już nie cofniemy, bo były crumbling pegi. A se pojadę raz. A co tam? Jeszcze dynamit, naskoki. I tu mamy zmianę, mamy crumbling pega. Przy poprzednim nagrywaniu tego poziomu, bo już sobie nagrywałam, ale stwierdziłam, że wyszło słabo, nie trafiłam w żadnej z 3 wersji, żeby tam wskoczyć. Oj, i pominęłam. Dobra, tym razem... Teraz nie dał crumbling pega, nie wierzę w to. Więc teraz wam będę pokazywać za każdym razem. Perfekt. Więc lecimy do 3. wersji. O 3. wersji na stronie mamy napisane: Mezo przygotował później jeszcze 2 jego wersje, z których jedna przeznaczona jest specjalnie do gry wieloosobowej. Chodzi właśnie o tę. Ale powiem wam szczerze, tu nic nie ma, co by wskazywało na to, że ona jest do gry wieloosobowej. Tu nie ma klątw. Naprawdę, sprawdziłam. Teraz nie gram na multi. Gdyby były klątwy, to bym zagrała, skoro już przeznaczona tylko do gry multiplayer. Tutaj, jak widzicie, zaszła zmiana.
I to jest chyba tyle. Nie ma wrogów. Dostaliśmy mniej skarbów i mniej wrogów. Dobra, 0 wrogów. Nie ma nic. Jest nudno, pusto, nic się nie dzieje. I może chodziło twórcy o to, że to ma być wyścig na czas. Jednak co to za wyścig na czas? Gdzie to by trwało 15 sekund chyba. No ogólnie to nie była radosna twórczość admina, tylko ponoć autor sam tam tak stwierdził. Mi się pomyliłam. Autor sam tak stwierdził, że to jest do multi, no to niech mu będzie, jest do multi. Jeszcze zróbmy flagę, wyścig i tyle. I zapraszam do gry wieloosobowej. Chętnie zagram, pościgam się. Najszybszy wyścig w waszym życiu to będzie. Ogólnie w tych czasach już by nie przeszło coś takiego jak wtedy, że 3 wersje tego samego poziomu. Nie ma mowy, bo no, różne wersje tych samych poziomów są bardzo źle traktowane, bardzo źle się na nie patrzy, bo to jest i dodatkowa robota, żeby je wstawiać na stronę, i potem mogą być problemy typu zagrajmy na multi, ale każdy ma jednak inną wersję tego poziomu, nie wiemy co zrobić. Więc raczej się tego nie robi. Można wywołać tylko shitstorm jak na Raunox 1 i na Raunox 2. I mówi to ta, która sama zrobiła drugą wersję swojego poziomu, ale nieważne, admini mogą więcej. No i perfekt. I dopiero 11 minut odcinka. Więc przechodzimy teraz do następnego poziomu, Mezo, przy okazji. To jest Pirate's Cave na 3. Znowu. Nie wiem, co ta nazwa ma wspólnego z 3. Wydany został 27 listopada 1997 roku, więc ten sam miesiąc co tamte poprzednie. Przyznam szczerze, w grach testowych za każdym razem gdzieś tu kusiłam, zabijałam się, więc niewykluczone, że zrobię znowu to samo. Zwłaszcza tutaj zaraz będzie catnip, który no nie wychodzi mi nigdy całkowicie, muszę z Running Clipa wchodzić. I nie wiem, czy to mój skill, albo raczej jego brak, czy to jest tak ułożone dziwnie. Ale może wow! Pierwszy raz to przeszło. Nagrywanie dodaje skrzydeł. Tutaj byście się zabili prawdopodobnie. Ja wam już pokazałam, żebyście się nie zabijali. Tu najpierw do góry. Ogólnie sprawa jest tutaj taka, że nie da się zdobyć perfektu, cokolwiek byście nie zdobili, ponieważ jest nieusunięty fragment poziomu od razu nad startem. Tam, gdzie byliśmy. I tam po prostu macie skarby, do których się nie idzie dostać w żaden sposób. Chyba że jakiś Artur mi ogarnie, że tam się da wejść, to okej. Ja zmienię zdanie. Jaka piękna korona na głównej tasie. Raty sobie omijam, bo w końcu zbierz je wszystkie. Tak jak Pokemony. No. No i oczywiście. Ale mam dużo żyć. Mam nadzieję, że już więcej nie stracę, więc mogę się cofnąć.
tutaj mamy pierwszy użyty warp w historii. Przepraszam, specjalnie dla Azara. Warp. No i on nie robi nic, on nas prowadzi po prostu do miejsca, w które byśmy spadli zamiast iść na górę. No nawet dobrze tego to wam nie pokażę. Pokażę nas w screenshocie. Jest nieodnawialny, więc jeżeli potem znowu byście tam poszli, to już się nie wrócicie. Musicie end life dawać. No nie, znowu tu zdobiłam, spadłam sobie tu. Szlak. No nie. Nieważne. Jak tu spadniecie, to jest kaplica, bo trzeba running clipem na to wchodzić, albo dynamitem. Ale to nie jest najgorsze miejsce w tym customie, dopiero zaraz będzie. Wydaje mi się, że jednak Forest Escape było lepsze, ale zobaczymy jeszcze jakiego następne poziomy, bo w końcu miał ich więcej. O, i tutaj, żeby w ogóle przejść ten poziom, trzeba wskoczyć natychmiast tu, gdzie jest catnip, bo inaczej z dołu się nie wrócicie. I ogólnie, jak widać, mamy tutaj niedopasowane klocki, a szkoda, skoro jednak potrafił zrobić normalny, ładnie wyglądający poziom. O, i tutaj też, jakbyście skoczyli na bok, robicie tylko end life, nic więcej wam nie zostało. Wiem, że to tylko 16 minut, ale w tym momencie będę kończyć ten odcinek. Zobaczymy jeszcze tylko, jak się przedstawiają skarby. Tak jak mówiłam, nie będzie perfektu, to właśnie sztabek brakuje. Jest ich dużo nad nami w momencie startu. No i to tyle na razie. Mam nadzieję, że nie było tak źle, jak na pierwszy pełnoprawny odcinek. Zapraszam Was do drugiego, jak już będzie, w którym postaram się zmieścić przynajmniej 10 poziomów. I to akurat będą wszystkie tylko od dwóch autorów, Stephena Wakemana i Curtisa Johnsona. Mam nadzieję, że będą lepszą zabawą i lepszym wyzwaniem niż to, co właśnie teraz pokazałam. Więc dzięki, cześć!